Do ciebie mówię. No tak, do ciebie. Daj rączkę, powiem ci, jaka jest twoja przyszłość. A może tarocika ci postawię? A może powróżymy z kuli? Gwiazdy ci przewodzą przyszłość. No dobra, ze mnie zadem wróżbita. Ale witam was na kanale Planszowych Newsów i mam dzisiaj dla was tą stroną Sibillę, prosto z Essen. Ja jestem Cyprian, zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane. Tak jak wspomniałem, Sibyl wypatrzyłem w Essen. Mieli oni swoje stolisko blisko naszego na takim pokazie nowości i nie mogłem oderwać oczu od tej gry. To, w jaki sposób była wykonana, jakie komponenty i to wszystko takie błyszczące. Zastanawiałem się, co kryje się za tą grą. I miałem okazję tutaj porozmawiać z Luką i Paolo, którzy są twórcami tej gry i opowiedzieli mi mniej więcej, na czym polega rozgrywka, a ja za chwilę wam opowiem z większymi szczegółami, bo już miałem okazję w nią zagrać. Ale zanim do tego przejdę, opowiedzmy trochę może, co znajduje się oczywiście z informacji pudełkowych. A mianowicie mamy tutaj od 2 do 4 graczy rozgryweczkę, 14 plus i 60 do 90 minut. I tutaj z tym czasem jak najbardziej się zgodzę, jeśli chodzi o ten wiek. No, domyślam się, że tu może trochę chodzić o ilość, komponenty i tym podobne rzeczy, tym bardziej, że to tarot, bo no tutaj przejdziemy do takiego właśnie pierwszej rzeczy nietypowej. Będziemy grali, nasza talia kart, która się będzie składała, będzie odzwierciedleniem prawdziwej talii tarota. W grze wcielimy się w wróżbitów. Będziemy starali się swoimi poczynaniami zachęcić jak największą ilość klientów do odwiedzania naszego przybytku, ale jednocześnie będziemy chcieli walczyć o przychylność bogów. Ta przychylność właśnie zapewni nam zwycięstwo, bo w rozgrywce będą wyłożone 4 karty, które z 2 zdobycie pozwoli nam na osiągnięcie zwycięstwa, które następuje natychmiastowo po zdobyciu tego właśnie osiągnięcia. Mamy różne rodzaje tych osiągnięć. Jedne będą wymagały, żebyśmy mieli do końca tak jakby trwania rundy, inne będą takimi natychmiastowymi, że od razu będziemy mogli je pozyskać. No dobrze, ale jak to będzie wyglądało? W naszej grze będziemy posługiwać się talią tarota. Jest tu aż 22 karty i wszystkie będziemy mieli stale dostępne na ręku. Na początek oczywiście autorzy gry zachęcają do tego, żeby ograniczyć tą ilość kart i zagrać tylko na 12, które są specjalnie oznaczone, bo każdy ma swój deck. Tutaj wspomnę, jest pewien mały dodatek. Jeśli mamy swoją talię tarota, która, nie wiem, jest dla nas w jakiś sposób wyjątkowa, to mamy takie specjalne folieczki, które możemy nałożyć na karty w koszulce i wtedy naszą talię taką domową przerobić na taką talię zdatną do gry. Warto tutaj zwrócić też uwagę, czy na pewno mamy tarota tej samej konfiguracji, bo trafiają się czasami różne jakieś zmienne i warto też tutaj porównać, czy nazwy są wszystkie zgodne, tak żeby nie było wątpliwości, o jakich kart używamy. Każda z kart, którą posiadamy na ręku, będzie miała swoje tutaj oznaczenie, cyfrę, będzie miała też rodzaj akcji, jaką nam zapewnia oraz w jaki sposób możemy tak jakby dopalić tą akcję, żeby mieć jakiś dodatkowy efekt płynący z jej skorzystania. Rozgrywka będzie składała się z 4 faz. W pierwszej fazie będziemy zagrywać karty, które będą naszymi głównymi kartami, dzięki którymi będziemy zagrywać nasze akcje w trakcie trwającej rundy. Potem z naszej talii wybieramy kolejne 3 karty, które będziemy umieszczać pod spodem. To będą karty, którymi będziemy starali się przewidzieć, jakie akcje wybrali nasi współgracze. Dzięki temu, jeśli zgadniemy w trakcie odkrywania poszczególnych kart, że na przykład tak, ta dana karta jest wśród tych zakrytych, u nas odkrywamy ją i zdobywamy takiego jokera, który pozwala nam, wykorzystując go, dopalać właśnie akcje z naszych kart i uzyskiwać jeszcze mocniejsze, potężniejsze efekty w trakcie zagrywania akcji. Tu z jednej strony jest trochę pokrzywdzony ten pierwszy gracz, ale on dostaje na początku w dodatkowych surowcach bonusik, więc będzie w stanie dopalić sobie jakąś akcję z tych, które sobie wybrał na początku rozgrywki.
Ważną rzeczą tutaj występują takie żetony, które nam pozwalają zwiększyć tą ilość kart, oprócz żeby tylko były to 3. Ale czym więcej my zagramy kart, oczywiście tym bardziej zwiększamy prawdopodobieństwo, że nasi współgracze odkryli którąś z tych kart, które planowaliśmy zagrać, no i niestety oni zdobędą bonusy. My za to będziemy mieli więcej kart, więcej akcji do rozpatrzenia w naszej turze, tak żeby tutaj móc zrobić więcej rzeczy. Te żetony, które nam pozostaną i nie będą wykorzystane, będą nam przepadały, więc no, zalecam tutaj korzystać z bonusów, możliwości zagrywania kolejnych kart, no chyba że macie jakąś inną taktykę. Następna faza to faza aktywacji, czyli oczywiście ta najbardziej soczysta. Będziemy zagrywać nasze karty, rozpatrywać ich efekty. Tych efektów jest naprawdę całkiem sporo. Dzięki temu tutaj na pomoc będzie nam przychodzić pomoc gracza, która jest naprawdę całkiem obszerna i zawiera wszystko ładnie wylistowane, rozpisane, jakie akcje są, co robią, jaki mają numer karty. Te pomocy naprawdę są świetnie wykonane, czytelne i dokładnie widzimy, jakie efekty są przypisane do danych kart. Jeśli jednak potrzebujemy większych szczegółów dotyczących tych efektów, mamy również adnotacje w instrukcji rozpisane bardziej szczegółowo, jeszcze nawet z dodatkowymi takimi tipami dotyczących niektórych kart, co, jak i w których momentach one ze sobą współgrają, bo są oczywiście takie karty, które oddziałują na siebie nawzajem, więc no, naprawdę jest tutaj nad czym pogłówkować. Oczywiście te aktywacje będą sprowadzały się do wykonywania konkretnych czynności. Takimi głównymi czynnościami, które będziemy wykonywać oczywiście na tej planszy głównej, to będzie na przykład kupowanie artefaktów albo kupowanie kolczyków, które będą dawały nam efekty. Trinkety, czyli kolczyki, będą nam dawały tutaj taki efekt natychmiastowy, z którego będziemy mogli skorzystać, a artefakty będą tutaj dawały efekty takie długotrwałe, dzięki którym będziemy mogli, opłacając odpowiedni koszt takich zębatek, będziemy mogli skorzystać z ich efektów i w jakiś sposób zmienić naszą rozgrywkę, jakieś zasady podmienić. Naprawdę są to przedmioty, które są warte uwagi i trzeba tutaj dopasować je i zwrócić uwagę, jak współgrają z naszymi celami do zdobycia, bo mogą być nam bardzo pomocne. Oprócz tego będziemy przemieszczać się również po takim torze, który jest na samym środku i na nim będziemy przemieszczać nasz żeton sławy i siły. Do tego też będziemy mijać takie stałe bonusy, które będą wypisane na kościach, które wcześniej rozłożyliśmy, ale też będziemy mogli w nie ingerować. Na samym środku znajdują się klienci. No i ci klienci są obiektem naszej kolejnej fazy. Faza klientów będzie polegała na tym, że będziemy sprawdzać w każdej kategorii, kto jest najlepszym graczem. Czyli będziemy sprawdzali na przykład, kto ma najwięcej siły, kto ma najwięcej sławy, kto ma najwięcej monet, kto ma najwięcej tych jokerów i to będzie nam pozwalało na przyciąganie odpowiednich kolorów klientów do naszego przybytku. To nam pozwoli zdobywać bonusy, które oni mają wypisane na tych właśnie żetonach wielkich i dzięki temu, jak będziemy zbierać tą przychylność tych klientów, to będziemy zdobywać w kolejnych rundach także te bonusy. Ale nie jest to takie proste, bo w trakcie rozgrywki może dojść do sytuacji, w której ci klienci zostaną nam odebrani, bo na przykład przestaniemy być pierwsi, albo dojdzie do sytuacji, w której no, ktoś wykorzysta kartę śmierci i postanowi nam zabić danego klienta, albo możemy też być sprytni i możemy się go zabezpieczyć przed potencjalną utratą. Tu możliwości będzie wiele, ale o tych klientach jeszcze wspomnę na samym końcu w podsumowaniu. Co ciekawe, remisy w tej grze działają trochę tak, że klienci nie lubią kłótliwych sprzedawców. Jeśli dochodzi do konfliktu i mamy remis dwóch graczy, to taki klient sobie od niego idzie. Po prostu nie przechodzi dalej. Chyba że jest tu remis między dwoma graczami, którzy obecnie nie posiadają danego typu klienta, to ten klient zostaje wierny u swego poprzedniego właściciela. Fajne to jest, odwzorowuje to trochę takie właśnie podejście na zasadzie, jeśli tam się kłócą, a to ja mam w nosie tego, że oni są tacy w ogóle ajwaj wspaniali, tylko zostaje wierny swojemu sprawdzonemu wróżbicie. Więc
więc no, może nie będę wcale taki zły. Ale też będzie to powodowało, że jeśli ja zremisuję z kimś, no to ten klient nie będzie chciał być ze mną, bo widzi, że jestem też kłótliwy i w tym momencie sobie pójdzie i przejdzie do takiej strefy niczyjej. A tego nie do końca chcemy. No i tym płynnym sposobem przeszliśmy już do ostatniej fazy, czyli fazy takiej jakby wyczyszczenia, i ta faza to jest zwykłe porządkowanie tak naprawdę. Jedyne co tutaj musimy zrobić, to zdobywając takie kule w trakcie rozgrywki, dzięki nimi możemy odrzucać te karty, które są na tej naszej części, gdzie przewidywaliśmy, jakie karty będą zagrywać inni gracze. No to jest to dość istotny element, bo jeśli postanowimy, bo możemy się zablokować, bo odkryta karta zostaje odkryta. Dopiero jak poświęcimy właśnie ten żeton przepowiedni, to możemy zdjąć daną kartę i zastąpić ją inną. Żeby również mieszać w tych nieodkrytych kartach, też musimy zagrywać żetony przepowiedni, więc musimy dość mądrze zarządzać naszymi zasobami, które raz, że one nie są trwałe, dwa, że dają nam różne bonusy i tutaj gra nas będzie popychała do tego, żebyśmy właśnie z nich korzystali. No i tak jak wspomniałem, mamy nasze cele, czyli nasze tutaj błogosławieństwa. Jeśli spełnimy 2 z nich, to gra natychmiastowo się kończy. Nie ma tu żadnego liczenia punktów, sprawdzania, gdzie kto jest na torze, po prostu jest pach, koniec, skończyło się, nie ma nic, nada. Może to oczywiście się nie wszystkim podobać, jednak no, jest to w pewnym sensie ciekawe rozstrzygnięcie, bo nie mamy tej pewności, kto i kiedy wywoła ten efekt końca gry. Czy to już jest ten moment, kiedy ktoś jest gotowy, czy może jednak jeszcze nie i mamy chwilę do pokombinowania i wymyślenia swojego planu. No i tym sposobem właśnie płynnie przeszliśmy do podsumowania. Sybil, oprócz tego, że wizualnie przykuła moją uwagę, w trakcie rozgrywki naprawdę spowodowała, że jest tu ogrom możliwości. Oczywiście trzeba pamiętać to, że te cele, które nam wyjdą, będą determinować nam rozgrywkę, co jest bardzo istotne, bo musimy grać pod nie, żeby zdobyć ten efekt końca gry i wywołać go, bo jeśli zdobędziemy te błogosławieństwa, gra się natychmiastowo kończy. Podoba mi się ten efekt, że nie ma tu żadnego liczenia punktów, po prostu gra się skończyła, koniec i przechodzimy dalej. Możemy, nie wiem, jeszcze raz spróbować, bo chcemy zobaczyć inne taktyki. Ale w tym momencie wyjdą nam na przykład inne błogosławieństwa, które zmuszą nas do tego, żebyśmy wyciągali na przykład tych klientów, że mimo tego, że ktoś ich zabił, to my jednak będziemy szukali nowych, żeby one wychodzili, bo trzeba korzystać z ich usług, bo tego wymaga jakieś błogosławieństwo, które jest obecnie wyłożone na planszy. Więc naprawdę trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje. Gra wymaga od nas tego, żebyśmy planowali nasze ruchy troszeczkę naprzód i starali się przewidzieć to, co będą starali się zagrywać nasi współgracze. Zagrywając oczywiście trafne karty przepowiedni, będziemy zdobywali bonusy, które będą pozwalały nam na wykonywanie potężniejszych akcji, bo każda akcja może być, tak jak wcześniej powiedziałem, dopalona. Ona będzie miała wtedy mocniejszego kopa, bardziej ciekawy, urozmaici to nam możliwości i naprawdę daje tu spore pole do popisu, żeby zaplanować jakąś taktykę, w jaki sposób chcemy poprowadzić naszą rozgrywkę. Też muszę przyznać, że naprawdę rewelacyjny zabieg z kartami Tarota. To, że możemy wziąć własną talię Tarota i możemy ją sobie zagrać, możemy ją przerobić na własne potrzeby, no naprawdę coś rewelacyjnego. No w sensie dla mnie, ja jestem gadżeciarzem, lubię takie bajery, więc nie to kupuję. Ja wiem, to może być płytkie, ale ja lubię takie rzeczy, lubię takie błyskotki, że się tak wyrażę. W mojej wersji jeszcze gry, bo to jest taka Ascension Edition, która jest podkręcona, mam też kilka bajerów, takich jak karty, które sobie błyszczą, są monetki, jest plastikowy token pierwszego gracza, jest tego naprawdę całkiem sporo. Dla kogo jest ta gra? Zdecydowanie ta gra jest dla ludzi, którzy lubią sobie pogłówkować.
tak pokombinować, zagrać taktycznie, poplanować ruchy naprzód, starać się przewidzieć, co robią inni gracze, tak żeby też pouprzykrzać im życie, bo musimy planować tak naszą taktykę, żeby jednak tutaj wyprzedzić ruchy naszego przeciwnika i nie dać się ubiec w niektórych rzeczach, a chcemy zdobywać nagrody, więc no zdecydowanie te główkowanie i te nastawienie na tą taką taktykę i reagowanie na to, co robią inni gracze, bo to też jest istotne, że i też zwracanie uwagi na to, że okej, tak wyglądała jego runda w tej grze, to znaczy, że w kolejnej rundzie będzie musiał zrobić to czy to. Tak, gra będzie sprzyjała graczom, którzy już wcześniej w to grali, bo jednak mimo wszystko będą oni zaznajomieni z kartami, akcjami, których jednak na pierwszy rzut jest sporo. W sensie zapoznanie się mimo wszystko z tą całą listą chwilę wam zajmie i będzie wymagało poświęcenia trochę czasu. Ale naprawdę ta gra odda z dobrym i nawiązką. Jestem naprawdę mega zaskoczony tą grą, bo bałem się, że gra tak wizualnie przyciągająca oko może nie mieć tego czegoś. Takiego, że zagrałem i chcę zagrać jeszcze raz. Chcę spróbować inaczej, a może wyjdą inne cele, może to jakoś tak zagra inaczej. No, ma w sobie coś ta gra. Serio, jest to tytuł, który myślę, że warto zwrócić uwagę, bo jest dość nietuzinkowy. Szczególnie, że jest dość mocno ograniczony z tego aspektu losowości, no bo mamy dostęp do całej ręki. Akcje zagrywamy jak chcemy. Jedyna losowość to jest kilka nagród, które zdobywamy i artefakty, jakie będą wychodzić. To okej, może to utrudniać, może to być upierdliwe, ale jednak jest to nieduży element tej losowości, który napotkamy w tej grze. Nie przedłużając, zachęcam was oczywiście do subskrybowania, lajkowania naszego kanału, a ja się żegnam, do następnego, cześć, pa. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a w stronę www.planszoweniusy.pl. Czekają tam na ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.